Co trzeba zrozumieć, z czym mamy do czynienia, a mamy do czynienia z wojną światową. W rzeczywistości to naprawdę bardzo ważna różnica. Wojna ukraińsko-rosyjska, atak na Ukrainę. Gdzie jest ta wojna? Na peryferiach wschodniej Europy, czy ta wojna światowa, która, jak twierdzę, była przygotowywana przez wiele lat, była przygotowywana systemowo i to jest naprawdę systemowa wojna, która zmieni porządek na ziemi. I chcę pokazać kilka głównych punktów. Po prostu cofnijmy ten film i wróćmy do lat 70., właśnie kiedy powstał Klub Rzymski, który mówił o ryzyku globalnego ocieplenia. A po rozpadzie i upadku Związku Radzieckiego w wyniku okazało się, że kanały, które szerzyły czerwoną propagandę, po prostu zmieniły się na zieloną. Na przykład i nagle okazało się, że ta zielona propaganda dotycząca zmiany klimatu stała się bardzo ważna, bardzo opłacalna dla Rosji, aby to sfinansować w zasadzie na całym ziemi, aby stworzyć popyt na rosyjski gaz. W rezultacie, moim zdaniem, uważam, że doszło do zmowy starej Europy z Rosją. To jest to, o czym pisał czwartego dnia wojny. Jego istota polega w istocie, w rzeczywistości, w gruncie rzeczy na osiągnięciu globalnych zmian. A globalne zmiany to wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Europy, zmowa między Rosją a Niemcami, ponieważ finansowała to wszystko zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, polegało na tym, aby wydalić Amerykanów z Europy, co zmieniłoby ogólnie politykę całej planety. I jeśli spojrzeć, trzeba przypomnieć, jakie były momenty. Po pierwsze, Niemcy stworzyły niesamowity popyt na rosyjski gaz. Likwidując swoją energetykę jądrową, rosyjski gaz okazał się najbardziej ekologicznym według norm Komisji Europejskiej paliwem na ziemi. Po prostu nie było naprawdę nic bardziej czystego dla zielonej energii w Europie. Po pierwsze. Po drugie, należy również zauważyć, że likwidacja energetyki jądrowej miała charakter systemowy, ponieważ Putin nigdy nie otrzymał więcej pieniędzy niż w pierwszych 2 latach wojny za gaz, to naprawdę pokazuje bardzo istotną i niezwykle ważną gwarancję, którą otrzymała Rosja. Dalej trzeba naprawdę zrozumieć, jak bardzo w rzeczywistości i faktycznie zlały się elity Niemiec i Rosji. Jeśli patrzymy nie tylko na Niemcy, ale i na Austrię, ta polityka jest zasadniczo konsekwentna. To jest Schröder, to Merkel, to Scholz. I wydaje się, że ta polityka dobiegła końca, ponieważ była to polityka szaleństwa. Dalej, jeśli patrzymy na kolejny czynnik, to ograniczenie związane z transportem sprzętu wojskowego przez terytorium Niemiec. Pamiętamy, że pomoc, którą Ukraina otrzymywała, omijała Niemcy. Niemcy całkowicie zlikwidowały swoją armię. Krótko mówiąc, z 16 brygad za Merkel zostały 4. Dalej, na koniec dnia okazało się, że Merkel w rzeczywistości prosiła Bidena o likwidację amerykańskich baz w Europie. Patrzę na to w ten sposób, że wojna to z jednej strony miecz, a z drugiej strony tarcza. A zmowa polegała na tym, że Rosja w rzeczywistości używa miecza, a Niemcy ściągają tarczę. Jeśli spojrzymy na to, co się działo, to była taka sprawa, wtedy spójrzmy inaczej na blokadę przez Niemcy wejścia Ukrainy do NATO. Spójrzmy inaczej na blokadę przez Niemcy rozwoju infrastruktury i obrony na wschodniej flance NATO, w szczególności i bezpieczeństwa. Spójrzmy inaczej na dziesiątki działań, które podejmowano w taki sposób, aby suwerenność Europy Środkowej była pod znakiem zapytania. Chcę powiedzieć tak, z tej perspektywy wychodzi na to, że ta systemowa wojna została bardzo starannie i w sposób przemyślany oraz z dużą precyzją przygotowana przez Niemcy, a także przez Rosję, które były całkowicie zaangażowane i sponsorowane przez Niemcy z pełnym wsparciem finansowym i logistycznym. Niemcy stworzyły koalicję, w której partnerami były inne kraje, przede wszystkim Francja, którą po prostu skompromitowały, którą kupiły i dawały jej możliwość życia na swój koszt. W pewnym sensie z drugiej strony Węgry, które były głosem, trzeba pamiętać, że w rzeczywistości Putin odwiedzał Polskę na przykład, kiedy mówił o podziale Ukrainy
Tusk nie tylko odmówił, ale i to ogłosił, po prostu myśleć o tym, że Putin nie przeprowadził takich negocjacji z Orbanem, nie przeprowadził takich rozmów. Okazuje się, że oczywiście brak wsparcia dla Ukrainy nie był przypadkowy. Na przykład dzisiaj dowiadujemy się, że Niemcy zaczęły pomagać Ukrainie dopiero pod silnym naciskiem ze strony Waszyngtonu. W rzeczywistości nie było takiego dążenia. Krótko mówiąc, Niemcy zachowywały się jak sojusznik Rosji. Sojusznik Rosji absolutnie i bez wątpienia oczywiście. Niemcy to dobry, pokojowy, pacyfistyczny naród. Nikt tego nie neguje. Ale niemieckie elity prowadziły politykę, której nie można dzisiaj usprawiedliwić tym, że Merkel udaje idiotkę, mówiąc, że nie wiedziała, że Putin ją oszukał. No kiedy nie wiedziała? No do Gruzji nie wiedziała, do Krymu nie wiedziała. To po prostu konsekwentna polityka. Chcę przypomnieć rok 2014 po Krymie, kiedy Niemcy obejśli sankcje, a firma DMG Mori, która zbudowała fabrykę produkującą maszyny, które wytwarzają wszystkie te rakiety, które zabijają Ukraińców, i czytałem przemówienie zastępcy prezesa DMG Mori na otwarciu, który wtedy powiedział coś takiego: jak dobrze, że zdążyliśmy otworzyć tę fabrykę, który nie omija sankcji, że możemy produkować maszyny na terytorium Rosji, że nie poszliśmy na propozycję Almasantej, aby od nich wziąć pomieszczenie, aby zbudować swoje i możemy dalej produkować. W rzeczywistości próby wyłączenia tych maszyn nie powiodły się przez całą wojnę, chociaż dziesiątki ukraińskich deputowanych ministrów wysyłały listy do Bundestagu. No nie tylko, po prostu nic z tego nie wyszło, tak? Oto potwierdzenie i można z całą pewnością powiedzieć, że to, co obserwujemy dzisiaj, to jak ja bym to ujął, koniec tej polityki. Naiwnie wierzyłem, że na początku 28 lutego 2022 roku, że już upadł układ starej Europy z Rosją, mający na celu wygnanie Stanów Zjednoczonych. W rzeczy samej, w rzeczywistości ten układ pracował wciąż. Nadal jeszcze, kiedy przyjeżdżali tutaj Scholz, Macron i inni przywódcy europejscy, z Włoch, tak, do prezydenta. On działał w zasadzie do 2023 roku, do przemówienia Macrona w Bratysławie, który po prostu palcem pokazał, że Francja w tym nie uczestniczyła, że tak naprawdę winna jest Niemcy, że Francja jest gotowa zagwarantować pokój w Europie Środkowej i tak dalej. I gwarancje w rzeczywistości mamy do czynienia z poważnym naruszeniem suwerenności krajów Europy Środkowej oraz z próbą wygnania Stanów Zjednoczonych z Europy. W rzeczywistości, w istocie, gdyby nie drugi czynnik, pierwszy czynnik, po prostu już dzisiaj nie byłoby takich krajów jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska. Po prostu stawiam tezę, że po pierwsze wszystkie te kraje powinny być wdzięczne ukraińskiemu żołnierzowi, który uratował suwerenność tych krajów,